Tak, no trochę nie było live'ów, nie? Taki myślę, no to z 1,5 miesiąca chyba będzie. No długo. Ostatni chyba był z Jaraczewa. To już tyle minęło? No, już trochę minęło. To co, witamy się z tymi, co będą oglądali nas na retransmisji. Czy w sumie nas. Nie słuchali, ale Adama oglądali. Tak, dzień dobry, a jak ktoś będzie, to prosimy tradycyjnie powiedzieć, czy dobrze nas słychać i widać, bo tu zasięg taki, bym powiedział, jest... No nie jest najlepszy. Mógłby być lepszy. Mógłby być lepszy. Także poczekamy, aż trochę ludu wbije. Ja też zwracam się z prośbą o jakikolwiek komentarz, czy nas słychać, czy nas widać, no i jak nas słychać i jak nas widać. Od razu mogę powiedzieć, że myślę, że tego live'a, myślę, że do jakiejś 16 może go zrobimy, takie dobre 40 minut, a po będziemy się przenosić na kanał Prestona i tam będziemy kontynuowali live'a. Jacek, hej. Dzień dobry, hej. Sebek, Greg, dzień dobry, słychać, widać. Dziękujemy. Przemek Fishing, widać, słychać, jest dobrze, cześć. Jacek, widać, słychać, super, fajnie. Super, bardzo Wam dziękujemy za odzew. Już sprawdzę. Zielone jest. O to chodziło. Mam zielone światło. Tak, jak macie jakieś pytania, chcecie pogadać, o coś zapytać, to nie czujcie się skrępowani i walcie śmiało. Tak, tym bardziej, że raczej ryb Wam zbyt wielu nie obiecuję. No, trafiliśmy na ciężki dzień. Tak, ciężki dzień nad wodą, ale pogadać można także i o sprzęcie. Więc jeśli macie jakieś sprzętowe pytania, to mam jakieś takie nową wędkę, nowy kołowrotek, nowe proce od Prestona, nowe etui. Nową wędkę. Tak, no wspominałem, Dura Pellet Wagler, więc jeśli chcecie o to pytać, to śmiało możemy o tym pogadać. Ja jestem na łowisku Zezuj na Warmii. Sympatyczne łowisko, które słynie z dosyć dużych ryb. Tutaj ta średnia tych karpi jest dosyć wysoka. I jak tutaj kręciliśmy film z Michałem i z Patrycją Pawlikowską w zeszłym roku, no to tych ryb było, ojejku, no było dużo, no naprawdę. Ja już skończyliśmy nagrywanie, ja już po prostu miałem dość. Pogoda była taka, która męczyła, bo było bardzo ciepło. To nie dość, że pogoda, to jeszcze tych ryb było. O Jezu. Tak, i ryb było bardzo dużo, wtedy było bardzo dużo ryb. Więc no, zdecydowaliśmy się, żeby powtórzyć tutaj wyjazd na Zezuj, żeby zaprezentować Pellet Wagler troszkę bardziej w wersji zaawansowanej. Pojawiły się nowe spławiki do Pellet Waglera, więc chcieliśmy trochę tak utrudnić sobie i łowić dalej. Natomiast no dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, nie do końca chyba trafiliśmy z tą pogodą, bo teraz ten wiaterek nie jest zbyt duży, ale przez cały dzień, może nie przez cały, ale od południa, tak jak zaczęliśmy łowić, to taki dosyć mocny wiatr, taki nieprzyjemny, który ściągał żyłkę, przesuwał spławik. Te karpie już takie dosyć duże, podejrzliwe, one jakim przynęta w poziomie przepływała, to tak troszkę patrzyły dziwnie na to. No ale nic, no jest metoda łączona, bombka Pellet Wagler. Więc ta ryba, widzieliście, statycznie była wędka odłożona na podpórce, ja nie strzelałem i ta ryba wzięła na bombę. Także wyholujemy, pokażemy i powrócę do pytań, które są na czacie. Jak widzicie, no tu jest kawał ciężkiej ryby. No tu zezuję, takie miśki są, nie? Tak, te karpie takie są grubiutkie, tłuściutkie. Dobra, uwolniłem rybę. Ja jakoś wysoko nie będę podnosił, tak nad podbierakiem tylko wam ją pokażę. No dobre 4 kg myślę taka rybka. O, dlatego nad podbierakiem, żeby nie zrobiła sobie krzywdy.
Nie chce od nas odpłynąć, zobaczcie. Robię co mogę, ale odpłynęła. No dobra, to tak. Przemek Fishing pyta, Panie Adamie, jak te nowe sztyce? Podobne do Sidrom? Coś może więcej o nowościach, proszę. Dobrze, to ja zarzucę zestaw i zaraz będę o tej sztyce opowiadał, bo mam tu ze sobą sztycę, jedną z tych A tak w nowych. międzyczasie to Damian Raniszewski, pozdrawiam z Torunia. Pozdrawiamy Toruń. Pozdrawiamy Toruń. Paweł Podgórski, witam serdecznie, pozdrowienia z Bydgoszczy. Dwa Pozdrawiamy zaprzyjaźnione Bydgoszcz. miasta, więc też pozdrawiamy Bydgoszcz. I Decha pisze, że tam ktoś nurkuje i panu ryby na haczyk nakłada. No to by było pięknie. Jak pan był tu przez cały dzień, to tak by pan nie powiedział. No, my dzisiaj ze ZUJ w sumie od 8. No tak, tylko tam inne zadania były na Tak, to początku. mieliśmy trochę innych rzeczy do zrobienia. Co tam mi się zaplątało? Michał, ty masz długie ręce, sięgniesz do szczytówki? No tak. Nie no już, żartowałem. Myślałem, że tak, z miejsca. No dobra, słuchajcie. Tak jak mówię, łowiłem na pellet wagler, teraz łowię na bombkę, więc zanęcę sobie łowisko tak jakbym łowił na pellet wagler, tylko że podam tam bombę. Kawałeczek dalej, tak myślę, z 1,5 metra przerzuciłem to miejsce, które nęciłem, chociaż tam tak tych pelletów dzisiaj troszkę wystrzelałem. Wędkę montuję oczywiście w uchwycie, żeby karp mi jej nie zabrał. Już jeden dzisiaj chciał, nie? O, jeden chciał, tak, już wisiała, tak, tylko... No dobrze, było pytanie o sztyce. To od tego zacznę. Wyłączę stoper. Branie było po jakichś 6 minutach, więc dosyć szybko. To jest ta nowa sztyca. Tak w ogóle na marginesie też to jest nowa siatka. Karp XS, najmniejszy rozmiar. To jest nowa sztyca Monster Extreme Handle XS, czyli to jest ten model najmocniejszy. Chodź Michał tutaj najedź, zobaczcie. Wzmocnienia tutaj na łączeniu. Dosyć taki, myślę, gruby ten blank, no taki solidny podbierak. Ja akurat wykorzystałem 2 elementy, bo na drugim elemencie jest gwint. Do tego jeszcze jest, myślę, że tej długości jeszcze jeden element. Ja mam wędkę zabezpieczoną, to ten element od razu pokażę. Ile on może mieć? Z 80 cm ponad to, co tutaj mam. Więc powiem szczerze, że ja tych sidromów, bo wiem, że sidromy chyba były też 3,60. Ja tych sidromów nie używałem 3,60. Ja miałem trójkę sidroma i ten trójka no, różnił się, bo miał taki dosyć krótki tutaj odejmowany element. Tutaj ten element jest dłuższy, ale gwint jest właśnie tutaj, w tym. Gwint jest bardzo mocny, przynitowany, taki pancerny bym powiedział. Nawet nie wiem, czy to będzie widać, jak tutaj byście zerknęli. Tutaj nie widać. Tutaj nie widać, ale pewnie w filmie, co Michał zrobił o sztycach, to Tak, niedługo będzie, znaczy niedługo, no, będzie publikowany. to tam widać, że to jest przenitowane tak na wskroś, wklejone, przenitowane, tak samo tutaj też, ten element też jest przynitowany. Nie wiem, nie umiem porównać do sztyc Sidrom, bo ich nie używałem po prostu tej 360, ale myślę, że to może być jakaś kontynuacja. No skoro coś, co było uznane przez wędkarzy, przestało być w sprzedaży, to może jakoś tam jeszcze coś tam zostało dodane, poprawione i te sztyce będą. No to jest taka naprawdę pancerna, mocna sztyca i bardzo sztywna też. Dokręcę, bo troszkę poluzowałem. Telefon przy tym słońcu się buntuje i przyciemniał. I nie mogę go rozjaśnić, ale widzę coś. Michał Skóra się pyta i Kajtek Gaming się pytają, czy biorą. No tak ogólnie to chyba Tak ogólnie to nie biorą. słabo, no jak to na rybach bywa różnie. Michał M, cześć, Adaś, pozdrawiam. Pozdrawiam. Michał Koreń, cześć. Cześć. Damian Raniszewski, witam, mam pytanie, jaki kij pod 100 metrów,
A jaki kij pod 100 metrów? Monster Extreme Distance 3.8 czy lepiej 4? To zależy od kilku czynników. Pierwszy to jest taki, jakie ktoś ma umiejętności rzutowe i jaką ma moc w rękach. No wiadomo, osoba wyższa, o potężniejszej sylwetce, jej będzie łatwiej tą 4-metrową wędkę załadować, natomiast no, osoba jakiejś drobniejszej budowy, no to być może będzie miała problem, żeby załadować dobrze tą 4-metrową wędkę, ale myślę też najważniejszy temat, na który ja bym zwrócił uwagę, to jest to, czym będziemy łowić, czy będzie łowione metodą, czy federem klasycznym. Jeśli federem klasycznym, to zdecydowanie wybrałbym dłuższy kij, a do metody ten 3.8 też da radę, chociaż żeby bezpiecznie osiągać te 100 metrów, to chyba 4 bym polecił, więc jakbym miał wybrać jeden kij, to postawiłbym na 4-metrowy. Słuchajcie, ja w międzyczasie dodam od siebie, bo mamy prawie 200 osób na live. Jak możecie, kliknijcie łapkę w górę, to zawsze gdzieś tam pomaga w rozwoju kanału i w tym, żeby ten live dotarł do większej ilości osób. Z góry dziękujemy. Przemek Fishing, dzięki chłopaki. Nie ma za co. No ja mam nadzieję, że wyjaśniłem, nie wiem. Proszę dać znać, czy takiej budowy był właśnie ten Sidrom, bo to Przemek pytał o Sidroma, prawda? Damian Raniszewski, dziękuję. Kapitan Bomba, witam. Podpowie Pan, jak najlepiej i najłatwiej gruntować łowisko feederem? No, do gruntowania feederem potrzebna jest nam wędka, ciężareczek. Najlepiej za każdym razem używać tej samej masy ciężarek, ten sam kształt. Kartka, długopis, kijki do odmierzania odległości i stoper. To są najważniejsze rzeczy do dokładnego wygruntowania. Ja to robię w ten sposób, że to łowisko gruntuję powiedzmy od brzegu co 5 metrów w stronę wody. Jak sobie nawijam na kijkach, załóżmy zawinę na 50 metrów, później na klipsie zaczepiam na 45, na 40 i tak dalej, aż powiedzmy, nie wiem, do 15 metrów. Robię sobie tabelkę i ze stoperem później badam. Zarzucę na 15 metrów, włączam stoper, jak ciężarek dotyka do powierzchni, później wyłączam stoper, czy tam stopuję go, jak ciężarek dotknie do dna. Wiem o tym, bo patrzę na szczytówkę. Jeżeli szczytówka się prostuje, no to wtedy stoper zostaje wyłączony. No i zapisuję sobie te dane. Wiadomo, im dłużej opada ciężarek, im ten czas jest dłuższy, to jest głębiej. No i na tej podstawie sobie badam to dno. Jeśli chodzi o twardość dna, to można to zrobić na kilka sposobów. Taki pierwszy sposób, który lubię na nowym łowisku zastosować, to jest takie podbijanie, powiedzmy, sandaczowe, żeby podbijać ciężarek i ten ciężarek uderza o dno i po tym, jak długo ten ciężarek opada, no to też wiemy, czy jest jakieś opadające dno, czy się wypłyca. No bo wiadomo, jak podbijemy ciężarek i on od razu opadnie, no to znaczy, że jest jakieś wypłycenie. Jeżeli ciężarek będzie podbity i opada dłużej niż normalnie, no to znaczy, że wpadamy w jakiś dołek. Jeżeli ciężarek uderzy o dno tak zdecydowanie, no to dno jest twarde. Jeżeli siądzie miękko, no to wiadomo, że jest muł na dnie. No i tak dalej. To jest jedna z takich bardzo szybkich, prostych metod, żeby mniej więcej zbadać twardość dna, albo po prostu zarzucić zestaw z ciężarkiem i podciągać powolutku, podciągać ten ciężarek, obserwując szczytówkę. Jeżeli ciężarek przesuwa się tak skokowo, no to tam raczej dno jest twarde z jakimiś kamykami, być może muszlami. Jeżeli jest takie jakby tam, nie wiem, taka jak flegma powiedzmy idzie, no to po prostu ciągniemy go w mule i tyle. Wędkarstwo Maciej Potrawiak, cześć wszystkim. Cześć, ja jeszcze jedną rzecz tylko, Michał, dodam. Bardziej tak dokładnie to myślę, że można się zapoznać. Był film, przygotowaliśmy, Michał, film, pamiętasz? Tak, a to było właśnie jak... Na Nogacie, jak gruntować łowisko, czy coś takiego. Film sprzed 2 chyba już lat. Jak dokładnie wygruntować łowisko bez echosondy? Tam Tak, chyba jeszcze może jak było... dokładnie wygruntować łowisko bez echosondy. Taki był tytuł, dobrze Michał pamięta. Więc zapraszam jeszcze na ten film, tam dosyć dokładnie to zostało zaprezentowane. Dobra, w międzyczasie poproszę Adama. Adam, otworzysz mi wodę, bo trzeba się dzisiaj nawadniać. Jutro raczej też. To ja też. Także przerwa na nawodnienie. Możemy Wam też zdradzić, że jutro też postaramy się dla Was odpalić live'a. Ciężko powiedzieć o której, także wypatrujcie, ale myślę, że uda nam się zameldować.
jeżeli zasięg pozwoli i czas pozwoli. Mateusz Kujawski pisze: siema, miejsce dobre pod pelet Wagner, jak i bombkę. Wiem co pisze, pozdrawiam. O, cześć Mateusz, ja wiem, że Ty wiesz, co tutaj trzeba zastosować, że tu jest dobrze, ale na razie tak nie do końca tu jest dobrze. A chociaż teraz zobaczcie, no kurczę, nie ma wiatru w ogóle. O, w złą godzinę, bo już poczułem powiew. Forest, może byście spróbowali pelet Wagner. Ja myślę, że zaraz zmienimy, nie? Bombkę na pelet Tak, Wagner, spróbujemy ten pellet Wagner też. To jutro. Żebym miał ze swojego telefonu też zrobić. Ty, ale jest cały czas na żywo, nadaje, zobacz. O! No to czekaj. Słuchajcie, jesteśmy ponownie. Telefon był gorący. Poczekaj, bo nie ma mikrofonu. No jest mikrofon, bo jakbym... Wiecie, jakby zabrałem. No ale jest ten jakby naturalny w Tak. telefonie, nie? Dobra, ja go będę w ręku trzymał, może się będzie w ręku lepiej zachowywał, wiesz? Dobra. Słuchajcie, no drobne problemy techniczne. Ty, ja mam nadzieję, że sam głos nie leciał i ja nie przeklinałem. Nie przeklinałeś chyba. Słuchajcie, drobne problemy techniczne, telefon się zagotował. Także informujemy, może od razu poinformujemy, że on i będziemy kontynuować tego live'a na Prestonie od razu. Także jakbyśmy zniknęli, to zapraszamy na Prestona. Zgadzamy się? Ręce w górę. Lecę w górę. Dobra, skończyliśmy na tym, że spróbujemy tego pellet Waglera. Dobra. Michał Koreń. Adam, jak typujesz miejsca do łowienia? Klasyki, metody. To jaką wybierasz minimalną odległość między miejscami, żeby nie podbierać ryb między miejscami? Czy masz w ogóle taką zasadę? Nie mam takiej zasady. Ja to w ogóle się muszę przyznać, że zacznę może od metody, bo to inaczej, ogólnie o federze. Ja nie lubię nęcić wielu miejsc. Najchętniej łowię w jednym miejscu, ewentualnie w dwóch. Jak muszę nęcić więcej niż dwa miejsca, to albo nie wiem, o co chodzi w danym łowieniu, na danym łowisku i bardzo mocno improwizuję, no albo wynika to z jakichś, nie wiem, no, przemyślanego treningu i z takiej strategii. Natomiast bardzo niechętnie nęcę więcej niż dwa miejsca. Dobra, słuchajcie, ja na chwilkę oddam Adamowi telefon, za chwilę powrócimy do pytań. Pójdę Adam po wiatrak, wiesz? Żeby go trochę schłodzić. Dobra, to ja Wam pokażę łowisko w tym czasie. Jak widzicie, teraz ta powierzchnia wody się zrobiła gładka. Już przestał wiać wiaterek, więc zaraz chyba zmienię na pellet Wagler. Być może uda się zaprezentować jakieś ryby z pellet Waglera. Dobra, Michał, trzymaj wiatrak. Nie wiem, gdzie go chłodzić. Co jest najbardziej czułe, tak? Przemek Fishing pisze, z Sidromy miałem 2-3 metry, 3-6 metra, wydają się bardziej smuklejsze, a te nowe wydają się bardziej masywniejsze i mocniejsze, ale jestem i tak przekonany na zakup 3,6. No to jest taki naprawdę pancerny, ten 3.6 to jest, ojej, topór taki. Kierownik lodowiska. Dzień dobry, przymierzam się do kupna wędki do cięższego rzecznego dystansowego feedera. Można prosić o krótką charakterystykę tego najcięższego kija w stajni Prestona? Monster Extreme Distance do 200 gramów. No bardzo mocne wędzisko. Tam są wymienne szczytówki o średnicy 3,5 mm, 6, 4 chyba i 3 uncjowa szczytówka. No bardzo, bardzo mocny kij. Uzbrojenie też w takie, powiedziałbym, dystansowe, nie plączące się przelotki. Tam już ten kij potrzebuje albo dużej siły, żeby go załadować i zarzucić daleko zestaw, albo bardzo ciężkiego zestawu. Więc no nie wiem, co to znaczy dystansowe rzeczne łowienie, jakie tam koszyczki będą zastosowane, ale to brzmi tak, że ta wędka powinna sobie poradzić. A film o tych wędziskach
prezentowaliśmy chyba na, Tak, na jest na kanale Prestonie. Preston Innovations Polska. Krzysztof M. Siema. Cześć, ja może Michał, bo tak gadaliśmy jeszcze o tych miejscówkach. No. Tam komuś tłumaczyłem, pamiętasz o tych miejscówkach, No. ile miejscówek? Mówiłem, że niechętnie więcej jak dwie, więc na przykład jak łowię na metodę, to bardzo często, nie wiem, jedną wędkę zarzucam dalej, a drugą wędkę, no drugie miejsce sobie robię pod nogami gdzieś tam przy brzegu, czy nie wiem, na bombkę do tego 20 metra powiedzmy. Więc te miejscówki są najczęściej oddalone o kilkadziesiąt metrów od siebie. Myślę, że to jedno drugiemu nie przeszkadza. O, to jakiś bolem mi tu płynie. Przestraszył się pelet. Natomiast jeśli chodzi o feder klasyczny, no nie wiem, jakoś nie myślałem o tym, żeby te miejsca daleko od siebie odsuwać. Mam takie coś w głowie, że jak łowiłem kiedyś na tyczkę, no to się na przykład nęciło na płotki na 11,5 metra wędkę, a na 13 się nęciło na leszcze. No to można sobie wyobrazić 1,5 metra odległości między miejscówkami i to tak wyglądało, więc jak myślę, że tam jak się da te 3 czy 5 metrów, to jakoś te miejscówki się nie kłócą bardzo. Chociaż nawet czasami się zastanawiałem nad tym, czy takie jedno miejsce może nie pomagać drugiemu. Ale to jeszcze jest niesprawdzone tylko w mojej głowie. Na kanale na przykład łowię tak, że nie wiem, jedno miejsce mam 17 metrów od brzegu, czy 19, drugie 25, 30 w tym zakresie, więc no to też dosyć blisko. I się łowi zupełnie inne ryby. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Jak wygruntować łowisko, gdy od brzegu idzie skos w głąb jeziora, a na takim jeziorku łowię i trudno punktowo ustawić zestaw? Ale to jest pytanie o spławik pewnie, nie? Jak wygruntować łowisko, gdy od brzegu idzie skos w głąb jeziora? No ja rozumiem, ale no przy federze to nie miałoby znaczenia, nie? No bo zarzucasz i zawsze ten twój ciężarek będzie na dnie. Proszę dodać, czy to chodzi o spławik. Stanisław Janasiak, na jaki towar łowisz? Akurat dzisiaj to mam prosty temat. Mam 8 mm pelet. Fin Perfect 8 mm od Sonu Bitesa. No to jest jedyne, co tu mam. Niczym nęcę. Mam też kukurydzę, ale to stosuję ją jako przynęta haczykowa. Może wody do niej trochę dodam. Mateusz Kujawski, na waglera lubią od 20 metrów i dalej. No, myśmy próbowali dzisiaj na 40 prawie, nie? No, spokojnie to było 40. Tylko dzisiaj akurat był problem, bo tutaj taki wiatr był dosyć upierdliwy. Ja teraz widzę, że tak jakby ten wiatr się odwrócił, więc może to jest dobry moment, żeby zmienić bombkę, zamienić na ten pelet wagler, chociaż nie widać, że te ryby się spławiają, ale ja mam takie poczucie, jakby mi wiatr wiał tak po plecach troszkę. No, trochę tak, no. Więc Tam jest chorągiewka za nami, on wieje tak teraz wzdłuż, wiesz? Tak jakby od samochodów. No to też nie będzie dobre. Ale tu wygląda taka, jest trochę flautowato. No dobra, biorę przypony i Paweł będę Podgórski. Panie Adamie, widzę, że często używa Pan ramię Preston Offbox 36 Feeder Arm. Czy można osobno dokupić podpórkę z bocznym mocowaniem? Niestety uszkodziłem oryginalną. Ojku, jakieś trudne pytanie, bo ja nie wiem, który to jest. Jeszcze raz przeczytaj to pierwsze, że używam co? Ramię Preston Offbox 36 Feeder Arm. Myślę, że to jest to? No to o to chodzi. No tak. No. I co można dokupić? Czy można dokupić osobno podpórkę z bocznym mocowaniem? A, wiem o co chodzi. Czekaj, z bocznym mocowaniem? Podpórka z bocznym mocowaniem, bo co? Bo uszkodził. Ale tu nie ma podpórki z bocznym mocowaniem. A ten 36 to nie chodzi o ten taki... Paweł, chodzi o tą podpórkę tutaj, co jest? Jakbyś mógł dopowiedzieć, dobra?
Filip pisze, zapiszcie live'a, dzięki, pozdro. Będzie zapisany, będzie retransmisja. Zobacz, mówiłem, że wiatr nie wieje. No kurde, po prostu... Grzegorz Rewoliński, siema, pozdrawiam z Norwegii. O, taki to pożyje. Kappa Kaczka, witam i pozdrawiam z jeziora Miłoszewskiego. Biorą panowie? Na Miłoszewskim chyba większe biorą. Baronek S, jeśli telefon się grzeje, to pamiętajcie następnym razem o parasolu, bo dużo by pomógł w tym temacie. No dziękujemy za sugestie. Ale on nie powinien się grzać, no na pewno nie powinien się grzać po 15 minutach, nie? Gdybyśmy już robili to, wiesz, 40 minut w słońcu, no to już coś tam mógłby zrobić. No było tak spokojnie, no i znowu fala. Filipko 503, dzień dobry, jaka pana życiówka ryby? Karp syjamski 72 kg. Myśmy dzisiaj o tym rozmawiali. Potężna, wielka, potężna ryba. I to była ryba zważona. O, to tak, taka moja życiówka. Przemek Fishing, a coś więcej o tych wędkach do metody i czy coś wiadomo o jakichś jeszcze nowościach? No ja nie wiem, jakie tam nowości Was interesują. Jeśli chodzi o wędki do metody, ja jeszcze ich nie widziałem. Dzisiaj używam wędki Dura Pellet Waggler. Jutro mamy zaplanowane nagrywanie, łowienie na metodę, więc jutro zapoznam się z wędkami Dura Carp Feeder, bo to tak one się nazywają. Także Przemek, Więc jak zobaczysz jutro... Jutro będę mógł coś Tak. więcej o tym powiedzieć. Michał, jakie Ty masz? 11 i 12 stóp, tak? 10, 11, 12. 10, 11, 12. No więc o tych trzech długościach będę mógł coś tam Wam powiedzieć jutro. Tu wędkarstwo Maciej Potrawek odpisał o tym gruntowaniu, że tak spławik i trochę ratuje mnie dłuższy przypon, bo jest z kosu nierówne dno. No to myślę, że takie gruntowanie jeszcze to zależy jaką techniką, no jak się łowi odległościówką, no nie wiem, wędką ze spławikiem, takim przelotowym powiedzmy i jest duże obciążenie na dole, no to trzeba... Ach, czekajcie, bo ja tu gadu, a tu coś tam się zadziało przez moment. Trzeba tak podciągać ten zestaw, żeby to główne obciążenie jak się oprze o dno, no to wtedy będzie wiadomo jaki jest grunt. I tyle. I łowić powiedzmy, jeżeli się podciągnie ten zestaw, no ja nie wiem czy ktoś łowi na kancie, czy łowi właśnie na tym stoku, no to trzeba wyczuć po prostu kiedy ciężarki się opierają o dno. Paweł Podgórski odpisał, że inny model Arma, to pewnie Pawłowi chodzi o ten taki 360. Ale to ty do niego nie łowisz. Czekaj, 360? Czekaj jeszcze. A, że ten taki. Ten. Ja w życiu nim nie łowiłem, ja go w ręku nie miałem nawet. Ale Paweł, jak szukasz jakichś elementów, których złamałeś, to generalnie z reguły ciężko kupić jest taki element, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. W sensie nie ma go normalnie w ofercie, ale często gęsto sklepy wędkarskie mogą w takim czymś, w takich tematach pomóc. Więc Tak, warto napisać do jednego, drugiego, trzeciego sklepu wędkarskiego. Najlepiej do takich, które mają dużo rzeczy z Prestona w ofercie i myślę, że spokojnie powinni pomóc. No bo z tego co ja się orientuję, to Preston ma bardzo dużo części zamiennych. Tak. Praktycznie każda taka śrubka jakaś gdzieś tam, czy nie wiem, jakaś zębatka, takie to wszystko jest czy przymitowane, czy przykręcone, to wszystko są elementy wymienne i to są elementy, które normalnie Preston ma w serwisie. Więc jeżeli coś tam się ułamało i zniszczyło, to co Michał mówi, ja to chyba bym poszedł do sklepu, gdzie kupiłem i poprosił, żeby... Albo zareklamować po prostu, albo jak nie reklamować, bo nie wiem, bo powiedzmy masz to już długo, albo kupowałeś nie wiesz gdzie, to po prostu do dobrego sklepu, który ma dużo Prestona w ofercie i powinni pomóc. Może to nie będzie tak, że zdejmą spółki, ale zamówią i... Tak, ale myślę, że powinni pomóc. Kappa Kaczka, no właśnie nic większego nie bierze na tym Miłoszewskim. No ale to tam nie bierze, jak weźmie to z chlebem jest, nie? Paweł Bożyczko, hejka. Cześć. Kung Fu Panda, ostatnio byłem na Zezuju i fajny karpik wpadł na kukurydzę Tutti Frutti, 12 kg. Ale to ta kukurydza była 12 kg? Duża. Piękna kolba.
Nie no, gratulujemy. Nie no, piękna ryba, gratulacje. No ja dzisiaj takiej nie złowiłem, więc zazdroszczę, ale może jeszcze się uda. No tutaj można trafić takiego. Przemek Fishing, to jutro będę czekał, hehe, pozdrawiam. No ja myślę, że jutro jak odpalimy tego live'a, to coś będzie można więcej powiedzieć o tych wędkach do metody. I na pelet wagler chyba. Przy takim wietrze pobrał. Paweł Bożyczko, szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że Adam będzie na Zezuju, to z chęcią bym się wybrał i zrobił małe zawody. Dobrze, że pan nie wiedział, bo my byśmy w takich zawodach nie Przegrali. brali. Co? Przegrali, nie żartuję. No byśmy przegrali, ale byśmy nie brali udziału, bo jak przyjeżdżamy kręcić No, jak filmy, przeczytamy jakiś film, to naprawdę, powiem Wam, że naprawdę często jest problem z czasem. No teraz mamy godzinę 16 i tak naprawdę jak zaczęliśmy tutaj się kręcić od 8:30, no to tak średnio był czas, żeby usiąść. Ja Wam pokażę jeszcze z daleka, jak to się wygina, ta nowa Dura. Tak jak baranek tu przypłynął pod brzeg, a tutaj nagle bestia się obudziła w panu. Paweł Podgórski, super, dziękuję bardzo za pomoc. Wojtek Pokoszyński, siema panowie, jak rybki? Dziś pozdrawiam. Cześć, Cześć, Wojtek, Wojtku. rybki, jak to rybki? Waleczne ryby, widać, że tlenu w wodzie mają dostatek, brzuszki duże tutaj, więc też i żarełka dostają. Ale wariat. Co to za ryba będzie, bo on tak po zacięciu to tak gładko szedł. Już myślałem, że to jakiś nieduży karp jest. Tutaj tak zaczął chodzić. Napiszcie, czy słychać Adama z takiej odległości. Dzięki, dzięki, dzięki. Czyli słychać. Co to jest, podczepiona ta ryba, czy co ona tak chodzi? Tak wygląda, jakby była nie w pysku, niestety. O, chyba się odwinęła. Nie chce się łatwo poddać, jak widzicie. No bo ładna ryba jest. A dobrze wpięty jest, nie? Dobrze, dobrze. One się zaczepiają za tą płetwę grzbietową. Czy idziemy na matę z nim, czy nie? A jak chcesz? Nie, chyba tutaj tak na szybko i go No dawaj. wypuszczę. Może następny się skusi. Podbierak jest płytki, więc nie opieram go o platformę, więc nawet jakby zaczął skakać, to się nie potłucze. Ja go tak delikatnie tylko uniosę. O! Taka piękna ryba. Z powrotem do podbieraka. Mogę? To ja. Długo nie czekał. Także nawet długa walka, a ryba w świetnej kondycji sobie popłynęła. Dobra, słuchajcie, jeszcze kilka pytań, które tutaj jest przeczytam i myślę, że będziemy się powoli przenosić na Prestona, bo dobiła nam 16.
Więc Michał Koreń, czy Adam już opowiadał o wrażeniach z nowych wędek? Przez chwilę mnie nie było i mogło mnie ominąć. Czy opowiadałem? O wrażeniach. Opowiada się o wrażeniach z Dura? Nie, jeszcze nie. No teraz łowię na tego pellet waglera. Zbyt wielu ryb nie złowiłem, więc też zbyt wiele nie powiem o tej wędce. Ogólnie mogę powiedzieć takie dane, które mam. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, no bo to można też znaleźć gdzieś tam w takich ogólnych opisach katalogowych. Seria budżetowych wędzisk. Więc cena ich będzie zadowalająca na pewno w sklepie. Ja dokładnie nie wiem, ile one kosztują, ale myślę, że to nie będą drogie wędziska. Dobrej jakości uzbrojenie. Dolnik taki tutaj płaski, tutaj ze zwężeniem korkowo-piankowy. Pewny uchwyt kołowrotka. Więc jeśli chodzi o pellet Wagler, prezentuje się tutaj ten logotyp w ten sposób, czytelnie opisany. Są wędziska, te właśnie Dura pellet Wagler to jest 10-11 stóp, natomiast Dura Carp Feeder, czyli federy do metody, to jest 9, 10, 11 i 12 stóp. Co ciekawe, ten 12-stopowy kij jest 3-elementowy, żeby łatwiej było można go transportować. Monstery 12-stopowe były, czy są nadal, 2-elementowe. Na przykład ja się nie interesuję takimi wędziskami właśnie przez to, że są za długie w transporcie. I myślę, że wielu wędkarzy też zwraca na to uwagę, ale ten właśnie Carp Feder z serii Dura 12-stopowy jest 3-elementowy, więc bardzo takie nieduże te składy będą. No tyle, no po zacięciu było widać, jaką ta Tak, wędka ma. tu z daleka zapałem dobre te, więc Raczej do cięższych spławików niż do lżejszych. Taki jakby będziecie chcieli łowić, nie wiem, 2-3 gramowym czy nawet 4-gramowym spławiczkiem, tak nie bardzo. Raczej cięższym, żeby tą wędką w miarę celnie rzucać. Kappa Kaczka. 3 minuty temu zameldował się karpi ponad 16 kg, jednak coś bierze. Na kulkę Skopek Squid 16 mm. No to dobrej zabawy, pięknych zdjęć i dobrej zabawy, kolejnych brań życzymy. O, widzę wagle, gratuluję rybki. Dziękuję. Radio Official. Ja dzisiaj tak walczyłem z 14-kilowym 25 minut. Ojej, to i tak szybko. I ostatnie pytanie od Michał Koreń i przenosimy się na Prystona. Czy Adam używa haczyka KKHB? Tak, teraz mam KKHB 14. Dobra, To są moje ulubione haczyki do metody i do pellet Waglera. dobra, to co? To dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że byliście i za chwilę No, myślę, że widzimy się, 5-10 minut. Kwestia kilku łyków wody i bo też na YouTubie. Tylko Tak, na kanale tak. Preston Innovations Polska na YouTubie, więc do zobaczenia. za chwilę kontynuujemy. Do zobaczenia.